jak wcześniej wspomniałem, ostatnie 3 odcinki to będą gry wyścigowe. Ten jest trzeci, więc ten tryptyk skończymy. Wcześniej grałem w Badlands oraz Top Geara 2. W tej chwili Wam przedstawię grę wydaną przez firmę Arcane Entertainment. Jest to Turbo Trucks, wyścigi samochodowe z kamerą skierowaną całkowicie z góry. Wydana na ECS-a i OCS-a, więc na Amidze 500 możemy poszaleć. Jest naprawdę fantastycznie dopracowana pod względem graficznym i sama animacja pozwala nam na bardzo fajną grywalność, bo często się spotykam z tym, że jakaś gra fajnie wygląda, a okazuje się, że nie da się w ogóle w nią zagrać. Przejdźmy sobie więc do tytułowej gry. Tak jak widzicie, ścigać się będziemy typową rajdówką, która jest po prawej stronie formuła, czyli jakiś bolid na środku, i po lewej mieliśmy taki samochód terenowy buggy. Pick-upy, czyli takie dodatkowe rzeczy, które znajdziemy na swojej trasie, na której będziemy się ścigać, czyli tam było turbo, dodatkowe pieniążki w postaci takich kręcących się monet oraz skrzyżowane klucze, czyli intuicyjnie wiemy, o co chodzi, czyli o naprawę uszkodzeń naszego samochodu. Dobrze, mamy menu, wejdźmy sobie do opcji. W opcjach od razu nas wita tył wspaniałego samochodu, jakim jest Lamborghini Countach. To były chyba 70., 80. lata, tak jak widać. Cała fura jest po prostu kanciakowata, ale to jest coś pięknego. Co mamy tutaj w ustawieniach? Audio, czyli włączenie, nie będę tam wchodził nawet, włączenie samych efektów dźwiękowych lub pozostawienie ścieżki dźwiękowej podczas wyścigu. Disk, no to load i save, a w wyścigu mamy takie do wyboru jak arcade, praktyka, wyścigi na czas oraz rozgrywka sieciowa. Tutaj Wam tego nie pokażę, bo nie mam jak. Może najpierw zaprezentuję coś takiego jak wyścig na czas. Wychodzimy z tego menu. Dajemy start. Wybieramy sobie, która trasa nas interesuje. Ja tutaj się zdecyduję na tą łatwiejszą, z mniejszą ilością zakrętów. I co? I mamy Bugiego. Słyszycie pisk opon, czyli w tym momencie auto zwalnia. Najlepiej nie wpadać w poślizg. O, wpadłem teraz w poślizg, ale za pomocą rozlanej kałuży wody, rozlanej wody. Zobaczcie, jakie to jest utrudnienie. W takich grach jak Max Rally albo ATR, czyli All Train Racing, jak się ścigamy, mamy strzałki, wiemy gdzie skręcać. Tutaj niestety tych plansz musimy się uczyć na pamięć. Mamy dodatkowe takie fajne ulepszenia, jak właśnie podczas zebrania turbo mamy digitalizowany dźwięk. Pamiętam, jak pierwszy raz usłyszałem to, nie wiem czy to było na Commodore czy na Amidze, ale raczej bym się skłaniał ku Commodore. Też jakieś wyścigi, nie chcę skłamać, nie było to żadne pole position, bo tam chyba tego nie było, ale samo odliczanie 3, 2, 1, go. Pamiętam, miałem wtedy ciarki na plecach. Jest typowy time trial. Dobra, wyjdziemy może z tego. Przestawimy sobie wyścig na arcade'a. Albo jeszcze w praktyce pokażę Wam jedną rzecz. Bo tak, od razu mówię, gra nie należy do najłatwiejszych, bo tak naprawdę na początku nasze auto ledwo jedzie. Pierwsze plansze przegrywamy, bo musimy w tym czasie uzbierać jak najwięcej pieniążków, żeby sobie później to
auto rozbudować. Tutaj właśnie mamy nasz warsztat. W tle 2 mechaników, a podniesione auto do góry. Kto się zna, to rozpoznaje, że to jest Ford Escort RS2000. I tak, mamy 4 rzeczy tutaj, które możemy sobie rozbudować. Silnik, doładowanie nitro, kierownica, która jest symbolem lepszej sterowności, opony, czyli lepsza przyczepność. W praktyce, w tym trybie praktyka mamy 10 tysięcy w banku, więc możemy sobie rozbudować silnik i sterowność. Nie będę jej na maksa rozbudowywał. Jedno nitro, oponki, podzielę to tak na ile pozwoli. I zobaczycie w tej chwili, jak to auto fajnie jedzie, jaką mamy przewagę nad przeciwnikami. A potem zaczniemy od zera. Patrzcie, na starcie już fajnie jedzie. I nie ma problemu. Akurat ten łapnął nitro, pojechał. Nie mam większego problemu, żeby ich wyprzedzić. Ło, ale przywaliłem w mostek. Jest wszystko na 5+, łącznie z efektami dźwiękowymi, ze ścieżką dźwiękową. Dla mnie bomba. Tylko brakuje mi tych strzałek. Ale to może i nawet jest plus tej gry. 4. pozycja, 4. okrążenie. W prawym dolnym rogu mamy prędkość, uszkodzenia i przyspieszenie. Final lap, ostatnie okrążenie. Ale się wrąbałem w śnieg. Może się go... myślałem, że się go jeszcze uda wyprzedzić na sam koniec. Pozycja 4. No i to była taka praktyka, którą chciałem Wam pokazać. Teraz chyba będę musiał wrócić na moment na pełną kamerę i wyjść z tej gry, bo niestety nie znalazłem opcji wyjścia całkowitego z praktyki. Rok wydania gry to 95 rok, więc już taka końcowa. Wydawania gier na Amigę masowego. Dobra. Czyli teraz spróbujemy powalczyć na arcade'zie. Jeżeli chodzi o wybór samochodów, są wybierane domyślnie. Komputer o tym decyduje, czy my sobie pojedziemy formułą, czy z samochodem rajdowym, czy tym buggy całym, czy terenową. Plamy oleju trzeba uważać, bo to tak samo auto reaguje, jak wpadnie w kałużę. Pozwólcie, że się skupię na tym wyścigu. Tak jak mówiłem, na początku zbierać dużo kasy. Jak najwięcej.
Teraz się połasiłem na turbo i o mało nie wypadłem. Zobaczcie, nawet nieźle idzie, bo się okazuje, że mogę zaraz kogoś zdublować. Nie zdubluję. Pomyliło mi się, to pierwsze miejsce tak pocina. Ale drugie też nie jest złe. Za zdobycie miejsca dostajemy pieniądze. No i dodatkowe bonusowo zbieramy sobie rozsypane na drodze. Niepotrzebnie wpada w te plamy oleju. Piąte okrążenie. Okrążeń jest 6. O, 7. Final lap. O, udało nam się go wystukać. Pozycja pierwsza. No i świetnie, dojechaliśmy na pierwszym miejscu. Zdobyliśmy 8 punktów, $1980 i to jest pierwszy wyścig na 4 w pierwszym podejściu, w pierwszej scenerii. Dobrze, no więc decydujemy się od razu tak, na silnik. I może jeszcze raz na silnik. Tak. Na więcej nam już nie wystarczy. Myślałem jeszcze o oponach, żeby była lepsza przyczepność. Ale będzie dobrze. Jedziemy dalej. Wybaczcie, ale pod jednym kątem się nie przygotowałem. Pod takim, że przyznaję się, nie wiem ile jest dostępnych tutaj tras. A to by się przydało wiedzieć. No, ładnie nam uciekło to pierwsze miejsce. Może się skończy podobnie jak w poprzednim wyścigu, że go dogonimy na sam koniec. Zobaczcie, da się jechać, ale to trzeba totalnie znać te wyścigi, tą trasę na pamięć. Można jechać bez poślizgu. O, skręcając płynnie. I wtedy ta formuła jedzie na pełnej prędkości. Dobra. Drugi wyścig na 4 zaliczony w stage'u pierwszym. $1420 zarobione. Dobra, niech jest nitro i sterowanie lepsze.
I lecimy dalej. Bardzo mi się tutaj podoba ta widownia cała. Też dopracowane takie chłopeczki. O, była szansa, żebyśmy uciekli, ale niestety pozycja druga. Ciśniemy. Coś mam pecha na te plamy z oleju, że na nie tak notorycznie wpadam. Ulepszenie turbo polega na tym, że kupowanie tego lepszego turbo, że jak je przejmiemy na trasie, to dłużej je trzyma. Mamy takiego po prostu dłuższego boosta. I znowu. Znaczy minimalnie jechać. Dobra. Trzeci rejs pierwszego stage'a, czyli za chwilę będziemy mieć ostatni. Mamy 20 punktów. Silnik uderzamy. I jedziemy dalej. Myślę, że tutaj patrząc na to, że mamy rozbudowaną ilość samochodów do 3 różnych modeli, to tych tras będzie bardzo dużo. Jak w samym Top Gearze było 64 i 16 państw do objechania, to tutaj może być podobnie. O, tamten przeciwnik chyba się wywalił na zakręcie. Ścigamy trzecie miejsce. Już go mamy. Nie wolno popełnić jakiegoś błędu. Sorry za ciszę, ale tutaj trzeba się skupić niesamowicie. I nie trzymać gazu cały czas, tylko niestety na zakrętach trzeba odpuszczać. Ostatnie okrążenie, final lap. Nas pan ładnie poinformował. I co? I znowu wylądujemy na drugim miejscu. No ale drugie nie jest złe. Dobrze. Świetnie. 26 punktów. A mieliśmy zdobyć total points needed 16, żeby przejść do dalszego etapu. Stage drugi. Przesiadamy się na samochodzik terenowy. Ło!
jakby takie szybsze były od tych bolidów. I oczywiście pojawiły nam się dodatkowe przeszkody, jak te hopy. No, tutaj mnie ładnie załatwili. Jestem ostatni. Pozycja 6. Ale bardzo mniej czytelna trasa w porównaniu do tego toru wyścigowego dla formuły. Ale kwestia przyzwyczajenia. Może mi się uda dogonić kogoś, ale oni jacyś tacy tutaj bardziej ogarnięci byli. Ostatnie okrążenie. I teraz pytanie, czy to, co rozbudowywaliśmy, o, już mnie dublują, to nie jest dobra oznaka, ale nie dałem się zdublować. No i tu mamy stage drugi i znowu 4 odcinki. Jeden zaliczyliśmy, zdobyliśmy tylko $300, więc słabiutko. Żeby przejść do trzeciego stage'a musimy zdobyć 18 punktów, a w tej chwili nie zdobyliśmy ani jednego, więc słabiutko. Ale tak, jak się spodziewałem, te rozbudowy, których dokonaliśmy wcześniej, przeszły z tego bolidu na ten samochód terenowy. Dobra. Myślę, że tyle wystarczy w prezentacji. Pierwszego stage'a zaliczyliśmy, doszliśmy do drugiego, a pozostałe pozostawiam Wam. Dzięki za uwagę i do zobaczyska. Hej.